Dwa odcinki minęły jak z bicza trzasł, więc czas wypłynąć na polifoniczno-filozoficzną głębię. Pomyślałem sobie, że skoro czasy są niezwykłe i przygnębiające, trzeba dać jakąś niezwykłą receptę na sens życia i okiełznanie żywiołu natury, a nie ma prostszej drogi niż robić to w kontrapunkcie. W kalendarzu mamy czas misteriów, więc będzie o mistycyzmie i magii, ale nie magii świąt. Ten filmik adresuje do wszystkich, bo wszystkich dotyczy, ale od razu ostrzegam, że klawiszowcom zwłaszcza powinien ich miejsce we wszechświecie wyjaśnić najdobitniej. W założeniu ten odcinek powinien odpowiadać na fundamentalne pytania o to, jak patrzeć na dźwięki, kompozycje i wykonawstwo w ogóle. Podać wstęp do teorii porządku tworzonego przez muzyków z chaosu, przede wszystkim w XVII i XVIII wieku. Innymi słowy, będzie tu o podstawach wszelkiej muzyki, ale muzyki dawnej w szczególności. Będzie tu wstęp do ogarnięcia rzeczywistości, zwłaszcza tej oczom niedostępnej, i będzie też wstęp do historii zasad, które porządkują świat dźwięków od XVI wieku. W takim świecie każdy praktyk muzyk się porusza, czasami nawet nie wiedząc, że błądzi po omacku i że ten faktycznie świat dźwięków został w jakiś sposób uformowany w XVI wieku, albo usystematyzowany. Czyli podsumowując, nie bójmy się tego powiedzieć wprost. Ten filmik to wstęp do kontrapunktu. Tutaj rozumianego jako wszystkie okoliczności wzajemnych oddziaływań dźwięków w logice muzycznej. A w ramach wyjaśnienia, dlaczego kontrapunkt jest najważniejszą ze sztuk i nauk i dlaczego nic lepiej nie tłumaczy życia i sensu wszechświata niż kontrapunkt właśnie, postanowiłem oprzeć dzisiejszy wywód na najbardziej zawiłych objawieniach z najmroczniejszych ksiąg. Od Roberta Flada, u którego okultyści szukają drzwi do innych wymiarów, po Andreasa Werkmeistera, u którego organmistrzowie szukają wymiarów piszczałek. Kosmogonia kontrapunktyczna łatwo dawała się czarnoksiężnikom tłumaczyć muzycznymi metaforami. I dziś, jak już tytuł pewnie zasugerował Państwu, po metaforę sięgam m.in. na XVII-wiecznym przykładzie wizji organów jako instrumentów w ówczesnym myśleniu porządkującego polifoniczny wszechświat. To też postanowiłem na początku, dla lepszej atmosfery właśnie, organom, w sensie organistom, oddać na początku głos. Poznajcie panów Jakuba i Marcina. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, to po tym podniosłym początku kilka ogólnych myśli luźnych. Dziękuję słuchaczom za uwagę poświęconą poprzednim dwóm odcinkom. Statystyka to wprawdzie niebezpieczne narzędzie, ale mimo to ją podam. Statystyczny słuchacz spędził na oglądaniu ostatniego filmiku całe 5,5 minuty z 38. Gdyby to porównać ze statystykami czytelnictwa w Polsce, to i tak jest nieźle, uważam. Jeszcze nie wiem, jak długi będzie ten filmik, ale sporo główkowania dostarczyło mi zastanawianie się nad tym, które 5 minut dziś napakować największą dawką informacji, licząc, że to akurat tych 5 minut będzie przez Państwa wybrane. I nie wymyśliłem, ale z drugiej strony i tak egzamin na koniec semestru wszystko wyjaśni. Z tą wstawką o egzaminie to może trochę przesadziłem, nie przesadzajmy, nie chcę zniechęcać. Lubię unikanie anachronizmów i łzawych poglądów w stylu muzyka jest o wyrażaniu emocji, czy najważniejsza w wykonaniu jest prawda albo szczerość. Niby w XXI wieku wykonania dążą do jakiejś historycznej i stylistycznej akuratności, ale sposób myślenia na ogół schodzi na dalszy plan.
Jako zadeklarowany konserwatysta muzyczny, lubię szukać takich sposobów myślenia, które korespondują z tym, co się wykonuje i tłumaczą, o co właściwie w utworze chodziło i po co. I skąd ta cała zawartość utworu się wzięła. Tu oczywiście dziś wersja skrócona i zagadnienia wybrane, bo przystępuje do uproszczonego na potrzeby krótkiego filmiku wyjaśnienia świata muzyczno-niemuzycznego widzianego oczami XVI, XVII i częściowo XVIII wieku, tak na przełaj. Takiego świata od Palestyny do klasycyzmu za jednym zamachem. To oczywiście absurdalne, więc robię to częściowo komiksem. Ale do rzeczy. Po moich pierwszych 2 odcinkach, zwłaszcza gdy pojawił się Kepler, wiele osób, podsumowując mój bełkot, mówiło coś o harmonii sfer. I tak i nie. Harmonia sfer to wycinek i w potocznym znaczeniu trochę infantylny obrazek śpiewających planet. Oczywiście coś w tym też jest, czy też coś w tym według dawnych koncepcji musiało być. To od początku. Przede wszystkim w dawnym rozumieniu wypadało zacząć od założenia, że świat jest logicznie zbudowany. Bo przecież Bóg był architektem rozsądnym, jakąś boską mądrością się kierował. Z tego założenia wychodząc, świat stał otworem. Wszystko dało się wyjaśnić. Z metodami dziś co najwyżej można by się nie zgodzić. Wielokrotnie w poprzednich odcinkach powtarzałem, że kontrapunkt i muzyka mogły być pryzmatem, przez który obserwowano prawa świata. Prawo naturalne, bo jak mawiano, liczby zgadzają się ze sobą. Wspomniany Kepler mógł w obawie przed zarazą zamknąć się w kwarantannie w swojej izbie i plumkać na monochordzie i dowiedzieć się w ten sposób czegoś o Bogu, kontrapunkcie, Wenus, człowieku. W oczach badaczy wszystko na siebie oddziaływało. Głosy w kompozycji, ciała niebieskie, nawet rośliny obracały się do słońca. I we wszystkich takich oddziaływaniach znajdowano analogie. Uzasadnienie takiego poglądu na świat było cudownie proste i bardzo przemawiające do wyobraźni i mogło dawać prawdziwe rezultaty tak prowadzonych badań. Wszyscy doskonale znamy słowo rezonans oraz jego praktyczne przykłady. Jeśli mamy obok siebie dwie zestrojone ze sobą, a więc powiązane tożsamą proporcją struny, jedną z nich szarpniemy, to i druga się odezwie, mimo że jej nie dotkniemy. Jeśli otworzyłbym klawesyn za moimi plecami i krzyknął albo kichnął, a lubię ten eksperyment, to wiele strun zacznie jęczeć. Nawet jeśli za oknem, czyli za wami, przejedzie ciężarówka, to gdzieś w tym mieszkaniu jeden z przedmiotów może zacząć rezonować. Wyobraźmy sobie, że tego zjawiska nie wyjaśniono nam na fizyce, a mimo to je widzimy. To jak film grozy, gdzie i rezonans, i echo, i cała akustyka to zjawiska paranormalne. Ale skoro Bóg zbudował wszystko na liczbach, a zwłaszcza na proporcjach, to w całym świecie jest ze sobą powiązane arytmetyką. I nie dało się zaprzeczyć, że rezonans występuje tam, gdzie proporcje się zgadzają. To jeden z koronnych dowodów, tak myślano, na słuszność uniwersalizmu. Życie w takim systemie myślowym musiało nieźle pobudzać wyobraźnię. Kepler, plumkający na monochordzie, robił to samo, co zdaniem Roberta Flada robił Bóg z całym światem. Oto jedno z wyobrażeń. Bóg porusza z zewnątrz monochordem, bo światem był monochord, w którym wszystkie dziedziny, jako pomniejsze instrumenty, zbudowane były z tych samych proporcji, które to proporcje zawsze mogły się wzajemnie udźwięcznić przez na przykład wspomniany rezonans. Wewnątrz świata znajdowało się wiele mikroświatów, takich malutkich instrumentów na obraz wielkiego instrumentu. Jednym z wielu był na przykład człowiek. U Flada między intelektem a ciałem jest dupla, czyli oktawa. Z kolei cielesna oktawa jest od głowy do genitaliów, niczym od Słońca do Ziemi. Przy czym oczywiście w ówczesnym modelu miejsca Ziemi i Słońca są gdzie indziej niż dziś, o czym za chwilę. Podsumowując, skoro w kosmosie widać proporcje i w człowieku też widać proporcje i w instrumentach widać proporcje i między przystającymi elementami występował rezonans, to wszystko musiało być ze sobą mistycznie powiązane. W jakiejś sytuacji Mars czy Jowisz mógłby zacząć rezonować z tymi strunami w moim klawesynie. Nie znam dnia ani godziny, kiedy mój klawesyn zacznie sam do mnie mówić.
Jowisz mógł też wpłynąć na mnie, a ja mogłem wpłynąć na instrument. Stąd zresztą przekonanie o wpływie znaków zodiaku na człowieka i stąd też astrologia była całkiem szanowaną dziedziną. Taka filozofia, czy nawet taka nauka otwierała bramy do eksperymentów, do teorii, do obserwacji, do muzyki, do interpretacji trąb Jericha i kościelnych dzwonów. Oczywiście także do spekulacji, czy gdyby dobrze gdzieś jakąś proporcję wzbudzić, to czy nie otworzyłyby się drzwi do innego wymiaru. A Biblia, jeśli tam mamy daną liczbę serafinów albo archaniołów, to Bóg jeden wie, a Kepler na monochordzie może też nagle się dowie, przypadkiem, czy któryś z nich nagle się nie pojawi, jeśli wzbudzimy daną proporcję. De facto w wyjaśnieniu świata każdy naukowiec mógł po prostu działać jak przedstawiciel Urzędu Miar i Wag, następnie odnosząc swoje pomiary do Biblii i poszukując związków i czekając na rezultaty. Jesteśmy w roku pańskim 1650. Za 35 lat urodzi się Bach. To jedna z tablic pokazujących domniemane korelacje. Z lewej przed tabelą interwały. W pierwszej kolumnie odpowiadające im biblijne istoty pozaziemskie. W drugiej kolumnie odpowiadające im ciała niebieskie. W kolejnych pierwiastki, rośliny, zwierzęta i zmysły. Ktoś powie, to alchemiczno-okultystyczne brednie. Tymczasem to traktat jezuity, jednego z najbardziej oświeconych umysłów swojej epoki. Proszę zwrócić uwagę na tytuł. Harmonia Mundi Sympatica. Wszystko ze wszystkim w świecie harmonijnie współodczuwa. Stąd mówiłem o mierzeniu i ważeniu świata i odnoszeniu pomiarów do Biblii i świata przyrodzonego i nadprzyrodzonego. Tutaj, jak to ja, trochę może trywializuję na potrzeby przykładu. Świat był zbudowany proporcjonalnie, owszem, ale panowały w nim zawsze bardzo skomplikowane sieci zależności, utrzymujące jakiś stan równowagi we wzajemnych przyciąganiach. Stan zwany ekwilibrium. Baudin mówił na przykład: wszystko jest rozpięte pomiędzy przeciwnościami, od doskonałości do niedoskonałości, od porządku do chaosu. Siły w tym układzie trzymają się w ciągłym szachu. Jak w człowieku coś wzbierze, może trzeba upuścić krwi, żeby balans przywrócić. Opozycję Marsa z Saturnem w szachu trzyma Jowisz. W ogrodzie zawsze musi być ropucha jadowita, a w domu pająk, a w harmonii dysonans, mówił Baudin. Tak musi być i basta. Dobrze było zbyt wiele nie ruszać, żeby nie zaburzyć ładu i nie rozgniewać sił. To też zasada trzymająca się moich regałów. Astronomowie zgodziliby się, że gdyby masa nagle usunąć, to wszechświat miałby problem, a konsekwencje byłyby katastrofalne. Zresztą dziś astronomowie też by się z tym zgodzili. Proszę sobie wyobrazić, dlaczego Kopernik nie mógł tak łatwo przekonać nikogo, że cały model proporcji w świecie jest zupełnie inny niż zakładano. To groziło rozpadem nie tylko kilku traktatów, które niewiele osób czytało. To groziło rozpadem wszystkich dziedzin wszędzie, od biologii po muzykę. Proszę też zrozumieć moją zgrozę, gdy ktoś wpada na genialny pomysł odjęcia z gotowej kompozycji jakiegoś głosu. To zaburza wzajemne siły oddziaływań. Pilni studenci kontrapunktu, których pozdrawiam, pamiętają, że w modalnym kontrapunkcie pełno jest zastrzeżeń w rodzaju: jeśli coś zrobisz, musisz to zrekompensować czymś innym. Jeśli używasz czegoś, to lepiej nie więcej niż 2-3 razy z rzędu. To właśnie jest przypadek i przykład dbałości o ekwilibrium. Kontrapunkt, polifonia muzyczna też pokazywały, jak już o tym opowiadałem, obraz świata. Chaos ujarzmiony, wielki i skomplikowany mikrokosmos, oparty na dźwiękach, które rezonowały, a więc mogły pobudzać wszystko wokół. Ale każdy mikrokosmos był oparty na liczbach, a liczby się przyciągały i odpychały. Skoro tak, stąd też domniemane oddziaływania muzyki na człowieka. Określone proporcje mogły bowiem tu wyleczyć, tam pobudzić, kiedy indziej wzruszyć. Kto mnie zna, ten wie, że nie lubię słowa afekt w muzyce. Ale to właśnie tu teoria afektów ma zastosowanie. To tu i w tym kontekście jest spójna i logiczna. Ale żeby o tym mówić,
Tu niestety konieczny jest stricte muzyczny opis tego, jak dokładnie wyglądał wewnętrzny świat matematyczno-muzyczny u progu 1600 roku. Czyli żeby zrozumieć miejsce muzyki we wszechświecie i jej oddziaływanie na rzeczywistość, w tym również człowieka, trzeba zrozumieć wszystko to, co znajduje się wewnątrz muzyki. Liczby i liczbiątka. Tę wciągającą pewnie niewielu z Państwa historię skrócę jak się tylko da, ale to i tak chwilę zajmie. Zagadnienia subiektywnie wybrane i pop naukowe. By wyjaśnić arkana muzyczne, najtęższe głowy zajmowały się ich problemami, bo jest ich wyjątkowo wiele. A też wypada powiedzieć, że muzycy nie próżnowali i dostarczali tych problemów coraz więcej. Wiecznie czytany i wiecznie cytowany Boecjusz, jak już mówiłem ostatnio, po kilkuset latach nic nowego nie wyjaśniał i coraz mniej przystawał do rzeczywistości muzycznej. A wszystko przez kontrapunkt. Notacja menzuralna, ujarzmienie czasu i nieposkromiona inwencja praktyków muzycznych pozwoliła budować polifonię, o czym opowiadałem poprzednio. Dopóki polifonii nie było, Boecjusz wystarczał aż nadto. Ale skwantyfikowanie czasu pozwalało kilku osobom, wspólnie oddychającym lub wspólnie odczuwającym upływ taktusa, tworzyć różne współistniejące ze sobą linie, pozostające w związku ze sobą, choć samodzielne. Ale w uporządkowanym świecie polifonia i wzajemne związki głosów musiały też podlegać jakimś porządkom i jakoś być wytłumaczone, nuta za nutą, dźwięk za dźwiękiem i naddźwiękiem. Artyzm renesansu musiał opierać się na nauce lub metafizyce. I basta. Jeśli się nie opierał, to i naukowcy, i Kościół dążyliby do jego wykorzenienia i w ogień rzucenia jako dewiacji. To też do boju przystąpili teoretycy. To, co działo się w praktyce muzycznej, musieli każdorazowo przebadać, wyciągnąć z rzeczywistej tkanki muzycznej jakieś prawidłowości, okazjonalnie zasugerować inne rozwiązania, albo coś potępić. Doskonale się w tej roli sprawdził chociażby Tinctoris. Teoretycy, notabene, musieli jeszcze ponadto sprostać sztuce pisania traktatów z rozległym cytowaniem autorytetów starożytnych, magisterium i świętych. Patrząc całościowo na tamte czasy, nie chcę znowu trywializować, ale ciśnie mi się na usta wyrażenie zabawa kotka z myszką. Bo kto komu miał dyktować, co robić? Praktycy teoretykom czy teoretycy praktykom? Tak czy owak. Tą drogą i po pokonaniu wielu meandrów udało się ostatecznie w XVI wieku przezwyciężyć problemy i uzyskać względnie wykrystalizowaną sztukę kontrapunktu. Choć w tym czasie wiele traktatów dało radę opisać różne bawy muzyczno-polifonicznego szczęścia i niektóre są znacznie bardziej pasjonujące, najistotniejszym i najpowszechniej przez kolejne wieki cytowanym stał się traktat Gioseffo Zarlino, ogłoszony w 1558. Traktat definitywny. Wraz z Soborem Trydenckim pieczętującym nowy ład muzyczny, sprawa kilkuset lat starań polifonicznych mogła wydawać się zamknięta. Dzięki Zarlino praktyka z teorią wreszcie się spotkały. Znowu, łatwo spojrzeć na to, jak na kolejną stronę podręcznika z historii muzyki. Myślę, że sprawa była z ówczesnej perspektywy dużo bardziej pasjonująca. Pełne i wyczerpujące uzasadnienie, usankcjonowanie i skodyfikowanie czegoś, co rozwijało się wyboiście przez kilkaset lat, to było naprawdę doniosłe wydarzenie. Gdyby nie całościowa teoria, całą praktykę muzyczną można było w każdej chwili zakwestionować i wyrzucić do kosza. Rozwój i przemiany stylistyczne w ówczesnym podejrzliwym świecie mogły łatwo budzić zastrzeżenia, że to w jakimś przypadku jakieś dzieło szatana, diabelski podszept albo inne wynaturzenie. Pełne spotkanie się teorii z praktyką po kilkusetletniej gonitwie to coś, co powinno brzmieć bardziej ekscytująco niż brzmi. Taki mały przypis. Istotnie był taki czas, gdy purytanie protestanccy na przykład postanowili wykorzenić zabobon. Księgi popalono, organy też, więc groźba była realna. Mieliśmy zatem w XVI wieku wielkie podsumowanie kontrapunktu i organizacji muzyki. O ile nie wnika się w szczegóły, ogólny zamysł XVI-wiecznych konserwatywnych teoretyków z Zarlino na czele jest bardzo prosty. Interwały muzyczne,
brzmienia po prostu, od czasów starożytnych wywodzono fizycznie z proporcji podziału na przykład strun. Tak rozumiano wszystkie kolejne interwały, co jednak w polifonii stawało się bardzo problematyczne, bo i proporcje oraz kombinacje interwałów stawały się zbyt skomplikowane, by łatwo dawać system akceptowalny dla nauki i sztuki, nawet jeśli jakoś to brzmiało w praktyce. Zarlino musiał skonstruować system numerologiczny, w którym uświęciłby neopitagorejskie i neoplatońskie stosunki liczbowe, dzieląc je na konsonanse, dysonanse i ewentualnie przypadki zależące od kontekstu. Choć to już i tak było problematyczne. Ten system brzmiących liczb i liczbiątek, który udało mu się stworzyć, odpowiadał praktycznej nauce kontrapunktu, która już istniała, czyli powstającym wówczas utworom. Innymi słowy, gdybyśmy wzięli kompozycję Palestriny, to jego technikę kompozytorską i zachowanie każdego dźwięku Zarlino potrafił wytłumaczyć zarówno arytmetycznie, jak i fizycznie, jak i geometrycznie, jak i teologicznie, jak i empirycznie czy zmysłowo, ku zapewne westchnieniu ulgi wszystkich wokół. A oto jak. Wstęp do fizyki muzycznej mówi jasno. Interwały wyrażają się w prostych stosunkach. Coś, co dźwięczy, po zastosowaniu proporcji liczbowych, brzmi innym interwałem. Pytanie brzmi tak naprawdę, które z tych interwałów są dobre, a które złe, czy też które są konsonansami, a które są dysonansami. Ucho ludzkie do pewnego momentu wydaje się zgadzać ze starożytnymi podziałami, odbierając prosty stosunek, numerus sonorus, jako stosunek przyjemny. Ale już stosunki dające tercje i seksty stają się mętne, wymagają temperacji i nijak nie potrafiły zmieścić się w spójnym systemie, mimo że niby już ich chętnie używano. I wielu teoretyków opublikowało traktaty jakoś te tercje uzasadniające. Osiągnięciem Zarlino, m.in., było jako tako usankcjonowanie tych interwałów przez udokumentowanie, że cyfra 6 jest wspaniała, ma swoje metafizyczne cnoty i nie należy jej odtrącać. Matematyczne uzasadnienie stosunków liczbowych u Zarlino opierało się na wywiedzeniu, że stosunki wyrażone przy pomocy pierwszych 6 liczb, czyli tzw. scenarius lub scenario, muszą być dla Boga i człowieka akceptowalne. W ten sposób obie tercje i seksta wielka były bezpieczne jako konsonanse. Miały w sobie nie więcej niż szóstki. Seksta mała ze swoim niebosko-nieludzkim stosunkiem 8:5 załapała się do systemu psim swędem i na nadzwyczajnej przepustce. Ten zarlinowski system unaoczniała kostka z geometrycznym rozpisaniem interwałów i mottami w grece. Nic beze mnie, czyli nic bez proporcji, oraz zawsze te same, to znaczy wiecznie i uniwersalnie niezmienne. Wszystko opierało się na proporcjach. Sesquialtery, czy sesquitercje, czy inne bardziej skomplikowane stosunki, o których mówiłem w kontekście menzuracji w czasie, były tutaj ustawione w brzmiące konstrukcje. Można więc było mieć sesquialtery w poziomie i w pionie. Ba, ta sesquialtera jeszcze rezonowała ze sesquialterą w człowieku. Naciągając system i gimnastykując umysł, wszystko u Zarlino zamykało się we względnie spójną całość. Ogarnięto czas, ogarnięto współbrzmienia. Ten system faktycznie nie został potem w teorii zmieniony przez 150 lat, co najmniej. Nie został zmieniony w teorii, ale praktyka dość szybko od niego odpłynęła. Teoretycy więc na nowo mieli pole do popisu, znowu goniąc za praktykami, tym razem uzasadniając poczynania czy to Kameraty Florenckiej, czy to Monteverdiego, czy to Schütza, czy to Liliego, czy to Bacha. Ktoś powie, no to co to za system, który praktycznie chwilę później nie działał. Ale właśnie tu kryje się paradoks. Zasady opisane przez Zarlino były na tyle stabilne i na tyle kompaktowe i też na tyle uniwersalne, że większość nowinek muzycznych dawało się uzasadnić jako odstępstwa od reguły, nie negując samej reguły. Wprowadzono drobne szachrajstwa, smaczki, figury retoryczne, elementy idiomu jakiegoś instrumentu. Ale system pozostawał. Lubię porównania reguł muzycznych do prawa. Powiedziałbym więc, że Zarlino spisał konstytucję,
która nawet jeśli funkcjonowała jako zgniły kompromis, to nikt nie ważył się jej tknąć, a legislatorzy uchwalali tylko uszczegóławiające ustawy albo amerykańskie poprawki do konstytucji. Innymi słowy, Zarlino stworzył opis systemu, który w jego zamyśle miał definitywnie wystarczyć. Ale historia muzyki pokazała, że choć wystarczył na 1,5 wieku, to nie definitywnie. Ale lepszego nie stworzono i do tego właśnie systemu należało zawsze się odnosić i jego się uczyć. Zarlinowski system wciąż opierał się na jakiejś formie symbolicznej numerologii. Nauka przyklaskiwała wszystkiemu, co opierało się na liczbach. Kościół zresztą też liczby lubił. Ale nauka też posuwała się naprzód i sfera dźwięku pozostawała w domenie jej zainteresowań. Już sam podział na konsonanse i dysonanse, trochę chałupniczo załapany w teorii przez Zarlino, wzbudzał ożywione dyskusje. Zastanawiał się nad nimi Kartezjusz, Mersenne, rodzina Galileuszów czy Newton. Praktycznie wszyscy, choć wykształceni nad Zarlino, zastanawiali się nad problemem temperacji, czyli oszukiwania stosunków liczbowych. Kamerata reinterpretowała starożytnych. Nastąpił wysyp krzyżyków i bemoli. Można by powiedzieć postęp. Zarlino mimo wszystko jakoś te przewroty wytrzymał. Mieliśmy zatem zamknięty system proporcji matematyczno-fizyczno-muzycznych w czasie i w brzmieniu. Znaczy w czasie i w brzmieniu. To powiedziawszy, dalsze losy proporcji zaczęły się komplikować. Opowieść o tych komplikacjach zajmie kilka lub kilkanaście odcinków. Dziś natomiast zajmę się jednym novum, które trwało 1,5 wieku i do dziś uczone jest w szkołach. Tym mistycznym novum w uzasadnieniu, ale najbardziej pragmatycznym w zastosowaniu, mianowicie o basso continuo. Organizacyjnie zaznaczę, że o genezie, zmierzchu i wszystkim innym wokół praktyki basso continuo można by godzinami. Dziś mówię tylko o ścieżkach myślowych i filozofii, która towarzyszyła jego epoce. Mówię jego epoce, bo na opisanie tych 150 lat muzyki określenie epoka basso continuo dużo lepiej pasuje niż nieszczęsny barok. Jedna z przełomowych zmian w muzyce polegała na wprowadzeniu basso continuo jako podstawy, mówiąc w uproszczeniu, wszelkiej niedzarlinowskiej muzyki, czyli podstawy dla recita cantando, dla recytatywu, dla muzyki instrumentalnej, solowej zwłaszcza. Z 4-, 5- czy wielogłosu po prostu, misternie przez Boga i Zarlino zaplanowanego, pozornie wymazano wszystko poza fundamentem. Pozornie, bo wszystko, co wymazano ponad owym fundamentem, musiało zostać odtworzone, zrealizowane i logicznie poprowadzone, zgodnie z kanonicznymi zasadami, przez odpowiednio przeszkolonego muzyka, zwłaszcza klawiszowca. Tak otrzymywano podstawę, która zapewniała poprawność i broniła przed boskim gniewem, i wokół tej podstawy można było nieomalże zorganizować muzyczne bachanalia. Gdy continuo było obecne, na przykład, można było prowadzić solowe głosy mniej poprawnie, bo poprawność była już zapewniona. Obecność continuo uzyskiwała odpowiednik papieskiego odpustu na muzyczne grzechy. Hulaj muzyku, śpiewak może nawet zrobić sobie recytatyw, a skrzypek popisać się wirtuozerią. Można nawet napisać dyminucję, a nawet szczególne dyminucje tak zwane alla bastarda, czyli skaczące pomiędzy różnymi wymazanymi i obecnymi teraz w continuo głosami. Grunt to continuo, działające jako spoiwo, fundament, pomoc, ale i tarcza przed gniewem kosmosu. Ten rodzaj myślenia, najwyżej lekko przeze mnie przerysowany, tłumaczy znakomitą część muzyki XVII i początku XVIII wieku. To już 3. odcinek, kiedy powraca Castello. Muzyka od XVII wieku udaje mniej skomplikowaną niż jest. Widzimy tylko wycinek, niejasno. Widzimy w tym Castello na przykład 2 głosy, ale jest ich w standardowym modelu wyobrażonym przez kompozytora około 5. 3 z nich są niewidzialne i te niewidzialne powinny nawiązywać zwłaszcza do zasad spisanych przez Zarlino. Nieobecność głosów w notacji
Przy jednoczesnej obecności tych głosów domyślnej czy metafizycznej, to wszystko dodatkowo wzmacniało metafizyczny wymiar kontrapunktu i kompozycji. Proporcje były obecne nadal, ale ukryte przed oczami, jak równoległe wszechświaty. Wspominałem o Fladzie, którego kochają okultyści. Jego fascynacja proporcjami i poszukiwaniem zależności wiązała się ściśle z muzyką, a według jego graficznej koncepcji Bóg, niczym Pitagoras, poruszał wielkim monochordem. W poszukiwaniu wielkiej uniwersalnej historii ładu i proporcji Flad uwzględniał możliwość wielu zależności, a niektóre z nich mocno ingerowały w metafizykę. Stąd podejrzenie, że mógł przypadkiem otworzyć inne wymiary, albo przynajmniej miał receptę, jak to zrobić. Ale niejeden Flad szukał powiązań. Dla polifonii i kontrapunktu najciekawszą jest, moim zdaniem, ta opisana szczegółowo kilka dekad później. Gdybym otrzymał możliwość kontaktów pozagrobowych z jakąś postacią historyczną, na mojej shortliście bardzo wysoko znalazłby się Athanasius Kircher. W jego koncepcji Bóg nie żadnym monochordem plumkał, lecz grał na organach i to takich wielomanuałowych, z rejestrami i pedałem. To one są tu metaforą świata, a Bóg jest wielkim organistą, kontynualistą, napędzającym to, co się dzieje. Innymi słowy, poniekąd stworzyciel daje kontinuo na obraz oddziaływań kosmosu, utrzymywanie ekwilibrium, przekazując poprawności zasad w wykonaniu tego niby kontinuo. Kircherowskie ekwilibrium utrzymywane w praktyce muzycznej, jak i w całym świecie, nie pozostawało bez wpływu, oczywiście, na człowieka. Kircher zastanawiał się nad problemem rezonansu i magnetyzmu jako działania z daleka, mówiąc o tym, że cnotą chrześcijańską jest współodczuwanie, Mitleid, rodzaj emocji empatyczno-rezonującej, pozwalającej reagować na oddziaływania. Stąd dusza, też zbudowana według proporcji, wzbudza się od muzyki. To wyjątkowo obrazowa rzecz. I pięknie opisana, to Krawczuk byłaby dumna. Jeszcze raz powtórzę, to koncepcja jednocześnie wyjątkowo logiczna. Kircher swoją kosmiczną polifonię nawet udokumentował na przykładzie. W naszkicowanej tu kadencji, jednej z najbardziej charakterystycznych zwrotów w swojej epoce, Saturn, Jowisz i Mars śpiewają najwyższy głos, Słońce drugi głos, Wenus, Merkury i Księżyc trzeci głos, a Ziemia najniższy. Kontrapunkciści, zwróćcie uwagę, jak ładnie Kircher zaplanował czwarte gatunki i przeciągnięcia. Jego opis jest wyjątkowo barwny i szczegółowy od strony technicznej. Omawia na przykład, która konkretnie z planet w chórze danego głosu przygotowuje dysonanse. Na przykład Jowisz w najwyższym głosie wychodzi przed szereg, wyprzedza kolegów i przygotowuje dźwięk dysonansowym Marsowi i Saturnowi. A oto znowu ja i moje parluszki w roli kosmicznej, oto Saturn, Jowisz i Mars, Słońce, Wenus, Merkury i Księżyc i Ziemia. Kircher to boskie uniwersum regulowane przez kontynualne organy obmyślał w sposoby godne największych umysłów w historii. Na przykład kanon Pier Francesco Valentiniego, tak zwany węzeł salomonowy Nodus Salomonis na 96 głosów, rozważał w permutacji na 12 200 000 głosów. Wykonanie zajęłoby 232 dni. Kombinatoryka muzyczna nie była mu obca. Obmyślił nawet maszynę do maszynowej produkcji kontrapunktu. Umysł tego kalibru w muzyce już się nie pojawił, a przynajmniej taki, który by jeszcze czyn opisał słowem. Postrzeganie continuo w kategoriach czegoś naprawdę istotnego trwało oczywiście dalej i niech nikt mi nie mówi, że tylko ja uderzam w egzaltowane tony. W traktatach czytamy i o takich uniesieniach.
Generał bas jest wynalazkiem naszego Pana. Stosownie określać go można podstawą kompendium, streszczeniem, kwintesencją, a więc fundamentem, esencją, sokiem i mocą wszelkiej kompozycji muzycznej. Koncepcję Kirchera znał Mattheson, znał Hainischen, znał lipski kantor, poprzednik Bacha, Kunau. Drażniono Rameau, twierdząc, że to nie Rameau we Francji wymyślił koncepcję basu fundamentalnego, lecz Kircher właśnie. Traktat kontynualny José de Torresa z 1722 roku rozpoczyna się przeprosinami, że traktuje wyłącznie o pragmatycznych i prostych rozwiązaniach, co nie jest prawdą, bo kto potrzebuje głębszej wiedzy i koncepcji, ten niech sięgnie do zawiłych labiryntów Kirchera. Kirchera w końcu znał również Werkmeister. Werkmeister jako organmistrz podchwycił metaforę oczywiście chętnie. Organiści i w ogóle historia muzyki pamiętają Werkmeistera głównie przez temperację. Ale był to jednocześnie jeden z ostatnich muzycznych magików, czarnoksiężników i astrologów. Oddziaływanie gwiazd i konstelacji tłumaczyły jego zdaniem przemiany stylu w muzyce. I to znowu zdumiewająco logiczne. Skoro te wielkie siły kosmosu rezonowały proporcjami, to i proporcje w ludzkiej działalności artystycznej rozkładały się inaczej. Konsekwentnie. Gwiazdy wpływały na zmianę stylu muzycznego. Tę jego myśl lubię szczególnie i wrócę do niej w przyszłości, jeśli konstelacje pozwolą oczywiście. Werkmeister, cytując Agryppę i jego filozofię okultę, powtarzał analogie oparte na liczbach i podziałach, że człowiek i jego wnętrzności wszystkie są uformowane przez muzyczne proporcje, że skoro człowiek to obraz Boży, to i Bóg tak wygląda, pełen dźwięcznych proporcji. Tak mówił Werkmeister, a potem przechodził do pomiarów piszczałek i temperacji strojenia. Dlatego m.in. nastrojenie się to ważna czynność. Tutaj w kontekście strojenia się puszczam oko do klawiszowców i sprawy strojenia się samemu. Jednocześnie tu kończy się część historyczno-wykładowa tego odcinka i przechodzę do konkluzji. I co to wszystko znaczy? Konkluzja pierwsza. Kontrapunkt modalny nigdy tak do końca się nie skończył. Zerlinowskie zasady tylko uzupełniano katalogiem figur naciągających reguły. Konkluzja druga. Kontrapunkt modalny przeszedł poprzez continuo w sferę domysłu, konieczną do realizacji przez kontynualistę. Konkluzja trzecia. To poprawnie zrealizowane basso continuo sankcjonuje muzyczny sens utworu. Bez poprawnego continuo nie ma poprawnej kompozycji. Konkluzja czwarta. Kontynualisto, strzeż się, bo jest na twoich barkach potężny ciężar i odpowiedzialność. Konkluzja piąta. Kontynualisto. Realizowanie fundamentu wymaga potężnego kontrapunktu. W niecyfrowanym continuo, chociażby, zasad obowiązuje mnóstwo. Tu nie ma wolnej amerykanki, ani graj jak czujesz, ani jak usłyszałeś na nagraniu. Konkluzja szósta. Kontynualisto. Traktaty o continuo dają na ogół szczyptę realizacji. Najprostszych, przedsmak dla laików. A continuo to sprawa wielka. To, co niewidoczne, może być najważniejsze. Przynajmniej z filozoficzno-muzycznego punktu widzenia. Co do zasady. W XVII, ale i w znakomitej części XVIII-wiecznej muzyki continuo zrealizowane, wypełniające wszystkie zalecenia harmonii i kontrapunktu nie jest opcjonalne. Nie podlega alternatywnemu wykonaniu w postaci np. prymka wiolonczeli i prymka skrzypiec. Nie ma tasto solo, bo tak mi gust podpowiada. Jeżeli mamy głos continuo i głos solowy, to wypełnienie utworu poprawnym wielogłosem jest konieczne. Inaczej w większości przypadków uzyskujemy bezsensowny dwugłos, który nie wypełnia założeń. Bezsensowny dwugłos z przypadkowymi składnikami, siłą wyrwanymi z zaplanowanego wielogłosu. Żaden kompozytor przy zdrowych zmysłach nie pozwoliłby na taką sytuację. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Są utwory oczywiście, w których kompozytorzy bawili się dwugłosem czy jednogłosem celowo.
rozwój muzyki instrumentalnej popchnął kompozytorów do eksperymentów z muzyką nieharmoniczną, gdzie jednak harmonia jest jakoś ukryta, domyślna, metaforyczna, ale jest. Weźmy sonaty skrzypcowe Westhoffa i Bacha, weźmy fantazję Telemana, zgoda, ale to są wyjątki i to są późne wyjątki, pieczołowicie przemyślane przez kompozytorów pod tym właśnie kątem. Tak samo jak planety trzymają się w szachu, tak samo działają głosy w kompozycji. Głosy zapisane lub niezapisane. Uczy nas tego kontrapunkt. Odjęcie kompozycji kilku głosów czyni ją niezdatną do użytku, okaleczoną i upodloną. I znowu te afekty. Nie ma to jak wziąć fragment teorii bez jej kontekstu i cytować chociażby Affektenlehre bez odniesienia się do tego, że aby Affektenlehre działało i cała teoria oddziaływań, to musimy się odnosić też do medycyny humoralnej, czyli też mówiącej o proporcjach. I w ogóle musimy się odnieść do proporcji rezonansowego oddziaływania itd., itd. Inaczej Affektenlehre nie działa. Bo niby jakim cudem? Tymczasem współcześnie zredukowano afekty w muzyce dawnej do tu trochę na wesoło, tu trochę na smutno. I to jest smutne. Hokus pokus tonacja. Podobnie ma się rzecz z tonacjami. To też w znacznej mierze myślenie magiczne. Jeśli dana skala nie ma proporcji, i w człowieku też już nie widzimy proporcji, to rezonans pomiędzy nimi nie zadziała. Opowiadanie o znaczeniu tonacji jest w dużej mierze wyjęte z kontekstu. I to takie hokus pokus i magia. Ta zła magia. Bengu. Zmiany w utworach, dostosowywanie ich do jakiejś naszej własnej koncepcji. Z jednej strony to wszystko rzeczy najnaturalniejsze i historycznie właściwe jako praktyka. Ale to jak z rozkręcaniem laptopa. Trzeba nie tylko wiedzieć, jak rozłożyć na części, ale jeszcze jak poskładać. Z sensem. Jeśli ufamy kompozytorowi, to możemy być względnie spokojni o ekwilibrium w tej muzyce. Modyfikacje natomiast mogą dużo zepsuć. Muzyka jest o uczuciach. Wielu mówi o tym, że w muzyce są emocje, że muzyka jest emocją, że emocjami trzeba muzyki słuchać, ale to lekki infantylizm. Smutne lub wesołe, smiley i emotikony, buźki i chimeryczność nastrojów. I co mi się podoba. A historycznie w muzyce można było odnaleźć wszystko poza infantylnym na wesoło bądź na smutno. Czasami nawet można było odnaleźć obraz świata. I innych światów. Jak mówiłem na wstępie, ta opowieść miała oscylować wokół dawnych kompozytorskich i wykonawczych schematów myślowych. Co widziano, gdy patrzono w kompozycję, albo gdy słuchano muzyki, albo gdy myślano o muzyce. Po co uczono się kontrapunktu i po co muzykę uprawiano? Dlaczego i po co gramy tę muzykę? I czego wykonawca może szukać w niej dziś? Zakładam, że dla człowieka chcącego uprawiać muzykę to była krótka opowieść o sensie życia. I mam wielką nadzieję, że się nie mylę. Gratuluję wszystkim, którzy dobrnęli ze mną aż tu. Do widzenia i do zobaczenia, jeśli gwiazdy pozwolą. A subskrypcja kanału może to ułatwić.